Po latach dominacji lampki tylnej Bontrager Flare RT pojawił się w końcu produkt, który ma szansę ją zdetronizować. Czy tak się stanie? Oglądaj dalej, żeby się przekonać. Lezyne AI Alert 250 to lampka mocowana w dość nietypowy sposób, bo tylko do rurek siodełka, więc jeżeli używasz dużej podsiodłówki, to raczej nie jest ona dla Ciebie. Lampka i uchwyt mocujący wykonane są z solidnego aluminium. Producent deklaruje tutaj wodoodporność w standardzie IPX7. Ładowanie odbywa się poprzez port USB-C. Jest tutaj lekko trzeszczący środek, taki plastikowy, natomiast lampka po założeniu tworzy jedną taką aluminiową całość. Jest wyraźny wskaźnik naładowania, który widać bardzo dobrze. Solidność całego tego produktu jest naprawdę na najwyższym poziomie. Można zamontować lampkę w tym uchwycie albo niżej, albo wyżej, więc można też, powiedzmy, w jakiś sposób sobie to mocowanie regulować. No i jest ona małych rozmiarów. Lampka jest też odporna na upadek z wysokości 1 metra i co ciekawe, jest produkowana na Tajwanie, a nie w Chinach, i to jest chyba naprawdę już w dzisiejszych czasach absolutny wyjątek, że jest coś, co produkowane jest poza Chinami, więc jeżeli lubicie wspierać też produkcję w innych krajach, to jest to model, który pozwoli Wam kupić coś nie z Chin. Żeby wpiąć lampkę w ten uchwyt, wymaga to trochę siły. Najpierw ją trzeba jakby dopchnąć, a potem dopiero obrócić. Natomiast wynika to z tego, że tutaj po prostu jest zainstalowana taka uszczelka, która po prostu uszczelnia całość, bo tutaj ten port USB nie jest uszczelniony, więc po prostu musimy jakby dobrze dokręcić, żeby ta wodoszczelność była zachowana. Natomiast jak już się to zrobi, to siedzi bardzo pewnie i moim zdaniem nie ma tutaj szans żadnych, żeby ona odpadła. To jest po prostu wszystko solidne, metalowe, to nie jest żaden plastikowy uchwyt, który się może złamać na przykład w wyniku jakichś dużych wstrząsów czy dziur. Teraz możecie zobaczyć, jak wypadają te lampki Bontrager i Lezyne, jeżeli chodzi o wielkość. No, obie są dosyć niedużych rozmiarów. Lezyne jest podłużna, Bontrager to taki prostokącik, więc no, są dosyć podobne, jeżeli chodzi o objętość, że tak powiem. Jeżeli chodzi o wskaźnik naładowania, to jest on, tak jak mówiłem, bardzo wyraźnie. No, w dzień nawet go widać, a w nocy to już w ogóle jest bardzo dobrze widoczny. Żeby sprawdzić naładowanie, można krótko kliknąć, gdy lampka jest wyłączona, albo widać też cały czas jego wskazania, gdy lampka świeci. W zakresie do 75% naładowania świeci on na zielono, od 75 do 25% świeci na żółto, poniżej 25% świeci na czerwono i chyba końcówka, jeśli się nie mylę, jeszcze jakoś tam miga ostatnie, tam 5 czy 10%, więc jest to fajnie rozwiązane. Szczerze mówiąc, spośród wszystkich lampek, które testowałem tylnych, no żadna nie miała aż tak dokładnego wskaźnika tego naładowania, więc to jest duży plus. Wiadomo, nie jest to jakieś super szczegółowe, natomiast i tak spośród lampek, które testowałem, jest to najdokładniejszy wskaźnik i bardzo fajnie, że coś takiego tutaj zastosowano. Inni producenci myślę, że też mogliby coś takiego zrobić. Jeżeli chodzi tutaj o ten tryb taki rezerwowy, który lampka przełącza się, gdy już naprawdę jest końcówka energii, to jest to dosyć ciekawie rozwiązane, to znaczy ten tryb jest inny niż był pierwotnie, dlatego gdy na przykład mieliśmy włączony tryb słaby, stały i ona wejdzie w ten tryb rezerwy, to włącza się tryb słaby, migający. Natomiast gdy mieliśmy migający, włączy się w tryb stały. Myślę, że to jest po to zrobione, żeśmy po prostu zobaczyli różnicę szybciej, że coś się dzieje, że już ta lampka się kończy, więc jest to, powiedzmy, takie dodatkowe wskazanie, gdybyśmy nie patrzyli akurat pod siodełko, że mamy już rezerwę. Jeżeli chodzi o moc, to jest tutaj maksymalnie 250 lumenów. Nie mamy tutaj odbłyśnika, mamy dużo diod, ja chyba naliczyłem ich 10. Natomiast no, ta moc sprawia, że ta lampka nawet w dzień jest całkiem nieźle widoczna. Co istotne, lampka ma też świetną widoczność boczną. Tu w jednym z trybów to widać szczególnie dobrze. Po bokach tu są takie wycięcia i zamontowano takie diody mocne, które widać nawet
częściowo od przodu, więc ta widoczność jest tutaj naprawdę bardzo dobra. Właśnie tą widoczność w dzień, no to wiadomo, że bez odpuśnika ta lampka nie będzie tak dobrze widoczna jak Bontrager. Mimo że tu mamy 250 lumenów, tam mamy 90 maksymalnie, no to jest gorzej widoczne, bo po prostu to światło się bardzo rozprasza, nawet w tym najmocniejszym trybie, migającym tak mocno i nieregularnie. Natomiast z kilkuset metrów nadal tą lampkę całkiem nieźle widać i uważam, że do takich zastosowań turystycznych czy gravelowych to w zupełności wystarczy, nawet szosowych. No ale wiadomo, jeżeli chcecie mieć największą, najlepszą widoczność z daleka, to tutaj Bontrager w tym zakresie przynajmniej jest nadal bezkonkurencyjny. Tutaj też zależnie od trybu świecą się różne diody, także to one chyba mają po prostu inną moc i zależy co włączycie, to wtedy inne diody się zapalają. Natomiast w tym trybie najmocniejszym migają wszystkie, podobnie gdy hamujemy, ale o tym za chwilę. Jak sama nazwa wskazuje, lampka korzysta z AI. Ja wiem, że to jest taki modny slogan teraz, ale jakby tego producent nie nazwał, uważam, że algorytm tutaj wykrywający to hamowanie jest naprawdę genialny. Działa to super, co zobaczycie teraz na przebitkach. No, w lampkach Magic Shine'a, które testowałem, ten algorytm był niezły, chociaż czasami się mylił. A tutaj naprawdę jest to zrobione świetnie. Lampka po prostu, ciężko ją w ogóle oszukać, że się hamuje. Ona rzeczywiście zapala to mocne, takie migające światło tylko i wyłącznie, gdy rzeczywiście jedziemy rowerem i hamujemy. W innych przypadkach się to nie włącza. Na żadnych dziurach, no naprawdę jest to super dopracowane, więc jeżeli Wam zależy na dobrym świetle stop, które rzeczywiście będzie innych ostrzegać, to ta lampka ma chyba najlepsze takie światło stop na rynku. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które postawiły mi ostatnio wirtualną kawę poprzez portal Buy Coffee. Bardzo to miłe. Link do tego znajdziecie pod każdym z filmów. Dziękuję też standardowo za wszystkie suby i lajki. To jest jedno kliknięcie, a bardzo duża pomoc dla rozwoju tego kanału. I mam też dzisiaj jedno ogłoszenie, to znaczy zbliżam się do 5000 subskrypcji, więc pomyślałem, że mógłbym dla Was nagrać odcinek Q&A, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania i zbierze się powiedzmy kilkanaście pytań, które będą się nadawały do publikacji, to w następnym odcinku Wam na te pytania odpowiem. Możecie mi je zadać w komentarzach pod tym filmem. Możecie też napisać je w poście, który wrzucę na YouTubie za parę dni. Także będę w tych dwóch miejscach zbierał te pytania. No i jeżeli rzeczywiście trochę ich będzie, to Wam na te pytania odpowiem. Jeżeli chodzi o tryby, to mamy tutaj tryb ekonomiczny, w którym lampka świeci przez 20 godzin. Ma 10 lumenów, jest to tryb stały. Tryb stały 80 lumenów, w którym świeci przez 4 godziny. Tryb pulsujący 50 lumenów, w którym świeci przez 8 godzin. Tryb migający 50 lumenów, w którym świeci przez 34 godziny. Tryb dziennego migania 250 lumenów, czyli z pełną mocą 15 godzin. Tryb dziennego migania 125 lumenów, w którym świeci 25 godzin. I tryb migający femto 10 lumenów i 60 godzin pracy. W trybie hamowania lampka ma 250 lumenów i wtedy miga w taki szybki, nieregularny sposób. I są to czasy podane przez producenta. A jak lampka wypada w rzeczywistości? No tutaj jest naprawdę dobrze. Sprawdziłem tą lampkę w 3 trybach i w trybie Blast 80 lumenów, czyli w najmocniejszym trybie stałym, lampka świeciła przez 4 godziny i 20 minut z deklarowanych 4 godzin. Potem przełączyła się w słabszy tryb migający i miała jeszcze około 2,5 godziny rezerwy świecenia. W trybie migającym dziennym 125 lumenów, czyli nadal dosyć mocnym, lampka świeciła 27,5 godziny z deklarowanych 25 godzin, po czym przeszła w tryb stały słaby i świeciła jeszcze przez 1,5 godziny, używając tej rezerwy. W trybie najsłabszym, migającym 10 lumenów femto świeciła 77 godzin z deklarowanych 60 godzin, po czym przełączyła się w słaby tryb stały i świeciła jeszcze 1,5 godziny.
Cena tego modelu to około 270 zł, zależnie od sklepu, także tanio nie jest na pewno, natomiast jest ona minimalnie tańsza niż na przykład Magic Shine CMI 300, której test wyskoczy Wam teraz w górze ekranu. Reasumując, lampka jest gorzej widoczna z daleka niż na przykład wspomniany wcześniej Bontrager, natomiast moim zdaniem nadal jest to całkiem wystarczające. Jest za to świetnie widoczna z boku, ma genialną funkcję hamowania, ma bardzo dobre czasy pracy. Na przykład na Ultra to jest też świetne rozwiązanie, bo można jechać sobie cały dzień w takim mocnym trybie, który poprawi nasze bezpieczeństwo. Potem mamy jeszcze spokojnie lampkę na noc i znowu możemy jechać w dzień, więc pod tym kątem jest naprawdę świetna. Jest wykonana naprawdę, no chyba najsolidniej ze wszystkich lampek, jakie testowałem w ostatnim czasie tylnych, bo jest po prostu metalowa. Jest to naprawdę precyzyjnie, ładnie wykonane, jest mocowanie, nawet ten uchwyt jest metalowy, więc tutaj to jest wszystko na najwyższym poziomie. Ta lampka zdecydowanie zostaje, uważam, że jest naprawdę godna polecenia. Myślę, że będzie jeździła w gravelu, natomiast no nie da się ukryć, że ta cena jest wysoka. Czy pobiła flair? Gdyby miała odbłyśnik, to tak. W tej sytuacji nie, bo jest gorzej widoczna z daleka, ale w praktycznie każdej innej kategorii wygrywa. No może przydałaby się jeszcze druga opcja montażu, na przykład do sztycy. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wypada w porównaniu na przykład z lampkami Magic Shine'a, które tu testowałem, to koniecznie obejrzyj mój ranking lampek tylnych. Gdybyś chciał tą lampkę kupić, to link znajdziesz standardowo w opisie do filmu i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!